Cześć wszystkim, ja nazywam się Marcin Maruszewski. To już jest ostatni wykład. Wiem, że pewnie większość z Was myśli albo o imprezie, albo o tym, żeby już pójść do domu, a niektórzy myśleli, ile mogliby ryb złapać dzisiaj. Tak, ja zajmuję się Drupalem od 2009 roku, więc już trochę czasu minęło. Pierwsze jakieś moje rzeczy robiłem w Drupalu 5, więc tacy ludzie jeszcze istnieją, co takie rzeczy robili. A dzisiaj chciałbym Wam pokazać na takich krótkich przykładach, jak w łatwy sposób można używać Single Directory Components razem ze Storybookiem. I tutaj przyjechałem, znaczy w sumie przyjechałem, bo w Warszawie pracuję, w Warszawie mieszkam i tutaj też pracuję dla firmy Demsu, której zajmujemy się między innymi stronami na Drupalu i tam jestem Technology Team Leaderem od niedawna. I nasza agenda będzie taka, że najpierw krótko opowiem w ogóle, czym jest Single Directory Components, później krótko przedstawię, czym jest Storybook, później Wam powiem o tym, że miało być dłużej, ale jednak nie będzie, bo w trakcie pisania prezentacji, którą zacząłem robić jakoś tam na początku roku, jak się zgłosiłem tutaj na Drupal Campa, się okazało, że twórcy Single Directory Components trochę zmienili podejście co do integracji ze Storybookiem. Później pokażę jeszcze, jak w łatwy sposób testować wizualne regresje. Zrobimy jakieś takie małe podsumowanie. Jeżeli będą jakieś pytania, to będzie można się zapytać. Na początek kilka słów o tym, czym jest Single Directory Components. To jest taki skrót. To jest moduł, który został utworzony przez Mateo w październiku 2022 roku. W sumie to całkiem szybko trafił do Core jako eksperymentalny w wydaniu 10.1, a teraz od wydania 10.3 w sumie ma już być częścią systemu renderowania Drupala, więc nie trzeba tam będzie nic włączać, on po prostu tak będzie. Pomysł na Single Directory Components jest taki, żeby połączyć wszystkie pliki dotyczące jednego komponentu, czyli na przykład, nie wiem, mamy przycisk, on ma jakiegoś twiga, żeby go jakoś w jakiś sposób wyświetlić, ma stylowanie, ma ewentualnie jeszcze jakieś JavaScripty, żeby to wszystko połączyć w jednym miejscu, w jednym katalogu fizycznie w naszej strukturze plików. I chodzi o to, żeby w jakiś tam sposób ułatwić pracę dla frontendowców, może nawet osób, które jeszcze nigdy nie robiły nic w Drupalu, ale na przykład znają twiga, bo robiły coś w Symfony albo w jakichś innych frameworkach. Więc tak to wygląda. No i chodzi o to też, żeby tak jakby uporządkować sobie strukturę naszego projektu, żeby wszystko było w jednym miejscu, żeby to było łatwo dostępne i żeby było łatwo widać zmiany. Jak na przykład, nie wiem, coś zmieniamy, to wtedy wiemy, jakie pliki żeśmy zmienili, nie szukamy gdzieś tam po jakichś preprocesach i tak dalej. Kilka zasad związanych z tworzeniem komponentu. Można go użyć albo w szablonie, albo we własnym module. Jak sama nazwa wskazuje, musi zawierać swój katalog. I to jest tak, że musi być nazwa modułu albo nazwa szablonu. I tutaj sobie w katalogu Components tworzymy ten nasz katalog. I dwie najważniejsze rzeczy to jest plik twig z kodem, czyli to, co będzie wyrenderowane później jako HTML, a drugie to jest plik z nazwą tego komponentu i z rozszerzeniem komponent.yaml. I tam robimy sobie definicję tego komponentu, czyli na przykład wpisujemy, jakie może mieć tak zwane propsy, czyli rzeczy, które powiedzmy sterują wyświetlaniem, albo sloty, które później będziemy tam w twigu umieszczać. Ale ogólnie rzecz biorąc, ten plik musi istnieć, ale nie musi w nim nic istnieć, bo to jest już jako, powiedzmy, jakiś tam dodatek, te propsy i te sloty. Jeżeli na przykład chcemy zrobić prostego twiga, który nie będzie mieć żadnych jakichś dodatkowych konfiguracji, no to wtedy wystarczy tylko ten pusty plik. W katalogu też mogą znajdować się pliki CSS i JavaScripty i one będą już, tak jak to tutaj widać, one będą już same załadowane, nie trzeba nigdzie ich dodawać do żadnej biblioteki i tak dalej.
prostu w momencie, gdy plik Twig będzie gdzieś renderowany, to te rzeczy też będą dodawane do systemu tam renderowania i wszystko sobie będzie ładnie działać. Dobrą praktyką też jest wrzucenie jakiegoś pliku readme, w którym możemy napisać, nie wiem, na przykład co robi ten komponent, jak on się może zachować i tak dalej. Tutaj, bo ogólnie rzecz biorąc to jest ze strony Drupal.org informacja, tam dokumentacja jak to można zrobić. Jest też tutaj taki plik thumbnail.png, ale prawdę mówiąc nigdzie nie znalazłem, gdzie on może być używany. Możliwe, że będzie kiedyś jakiś, powiedzmy, coś w rodzaju, tak jak jest moduł, ten project browser chyba, tak? Słucham? No coś tak, jak będzie jakiś list, tak jak teraz jest ta inicjatywa, żeby zrobić stronę z modułami, które można instalować, to tutaj też prawdopodobnie będzie coś takiego, że będzie jakiś listing i będzie można zobaczyć sobie, jak graficznie ten komponent ma wyglądać. I tu jest przedstawione kilka informacji, jak może wyglądać sobie, jak można używać w naszym innym pliku Twig tego naszego komponentu. I można to zrobić na 3 sposoby. Albo za pomocą funkcji lub tagu include, jeżeli nie definiujemy slotów, czyli tutaj jest pierwszy ten include i to jest jako funkcja użyte, więc wpisujemy sobie tam nazwę tego komponentu. Jeżeli mamy jakieś te tak zwane propsy, czyli jakieś takie proste w miarę rzeczy, typu jakiś prosty tekst, może coś w rodzaju, nie wiem, typu ikony, albo jakieś klasy, to wtedy sobie to tu wpisujemy. Albo też jako ten, powiedzmy, tag z Twiga include, no ale to w sumie jest to samo. Drugi sposób to jest użycie tego tagu embed i tutaj sobie definiujemy też te propsy, ale też korzystając tam z systemu Twiga można zdefiniować sobie te sloty i je wypełnić. Czyli na przykład jeżeli mamy jakiś większy tekst HTML-owy, no to można go sobie tutaj wpisać, albo można też, nie wiem, jakieś treść jakiegoś pola z Drupala od nas przedstawić tam też. Kolejna sprawa to czym jest Storybook i tu chwilkę sobie opowiem Wam jak to wygląda. Storybook to jest takie narzędzie do budowania komponentów UI-a i stron w izolacji. I ono ma za zadanie ułatwić budowanie stron przez zespół frontendowy. Dzięki niemu można na przykład stworzyć tak zwany brandbook, czyli informacje, jak wyglądają komponenty danej strony, ale nie jako już cała strona, tylko jako już konkretne komponenty. I takie coś może na pewno nam pomóc przy rozwijaniu naszej strony, bo nie trzeba gdzieś tam renderować, na przykład, nie wiem, tworzyć czegoś w rodzaju tak zwanego kitchen sinka, czyli że mamy stronę w Drupalu, na której mamy osadzone, nie wiem, wszystkie przyciski, tagi H1, H2, H3, tylko sobie tworzymy to tutaj. I tu jest taki przykładowy storybook dla projektu React 95.io. I tak jak widać, tutaj mamy przedstawione to jest checkboxy, które są zdefiniowane w tym projekcie. No i możemy sobie tutaj podejrzeć, jak to wygląda. Możemy też sprawdzić jakieś takie proste zachowanie, czyli na przykład jeżeli zaznaczymy jednego checkboxa, to jakieś tam rzeczy w JavaScriptie mogą coś jeszcze innego zrobić. Więc mamy taki wyizolowany tylko nasz konkretny komponent. I sprawa też wygląda tak, że mamy tutaj na górze, na przykład możemy zdefiniować też taką prostą dokumentację i tu jest jakaś jedna sekcja. Tutaj mamy drugą sekcję i tutaj mamy na przykład informację, jaki to jest baton, tutaj jaki to jest jakaś tam inna sekcja i też można tworzyć tak jakby, powiedzmy, typy tych batonów, czyli jeżeli mamy baton na przykład, nie wiem, submit zielony, no to możemy sobie tutaj zrobić submit zielony, później w drugim miejscu submit czerwony i dzięki temu wiemy jak to wygląda. Tu jest też przykład, który w sumie nawet nie wiedziałem, że dzisiaj się pokaże rano na naszej prezentacji. To jest ten storybook dla strony Komisji Europejskiej.
I tak jak tam rano chyba Paweł przedstawiał, można sobie różne rzeczy wyklikać i tak jakby na żywo podejrzeć, zobaczyć jak to wygląda, jak to się będzie zmieniać. Dzięki temu możemy na przykład klientowi pokazać, że jeżeli tutaj wpiszesz taki tekst, to się będzie dobrze tam wyświetlać. A jeżeli na przykład mamy, nie wiem, klienta z Niemiec, gdzie zdania, tam słowa same mogą być bardzo długie, to możemy im pokazać, słuchajcie, no tutaj tu będzie się źle wyświetlać, trzeba, nie wiem, w jakiś sposób zmodyfikować layout. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o sam storybook. I teraz kwestia integracji tego z Drupalem. Bo ogólnie rzecz biorąc, to myślałem, że ta prezentacja potrwa trochę dłużej, bo na początku roku, gdy trochę tak zainteresowałem się też tym tematem integracji tego ze storybookiem naszego Drupala i Single Directory Components, to wtedy było takie podejście, że trzeba było zainstalować moduł, on się nazywał chyba CL Server, czyli Client Library Server, który w jakiś tam sposób renderował te osobne komponenty, a z drugiej strony w naszej instancji storybooka też musieliśmy zrobić dodatkową konfigurację, dodatkowe pluginy zainstalować, żeby to się w jakiś sposób zintegrowało łatwo. Wiadomo, że to wszystko jakoś tam było pisane w README, więc było to możliwe do zrobienia, ale wymagało sporo pracy. Ale na szczęście na początku tego roku pojawił się moduł Storybook, który też jest rozwijany akurat przez Mateo i wprowadził on dwie rzeczy. Pierwsza to są takie tagi do Twiga, czyli Story i Stories, dzięki którym tworzymy sobie najpierw tak jakby w Drupalu strukturę tego Storybooka, a druga rzecz to jest ten ulepszony mechanizm komunikacji Drupala ze Storybookiem, bo za chwilę Wam pokażę, Drupal generuje pliki JSON, które później nasz Storybook sobie czyta i wyświetla poprzez komunikowanie się z Drupalem, wyświetla nam to, co będzie później wyświetlane na przykład klientowi w Drupalu. Czyli jeżeli mamy komponent przycisku, no to on nam wyświetli ten komponent przycisku w taki sposób, w jaki on by się wyświetlił w Drupalu. Więc tak, pierwsza sprawa to jest definicja tego pliku stories.twig dla naszego, powiedzmy, tego story. I to wygląda w taki sposób, że najpierw definiujemy sobie tutaj taką sekcję stories. Tutaj podajemy tytuł i to jest komponent example card. Ten slash to jest tak jakby podział na te sekcje, które tam widzieliście wcześniej w storybooku, czyli była na przykład sekcja komponenty, albo była sekcja też readme, bo tutaj też można sobie jakiś tam plik, treść wpisać typu, nie wiem, ktoś otwiera storybooka, wyświetla mu się pierwsza strona i wtedy tam jest taki krótki opis, a później już nasze komponenty. I tutaj kolejny tag to jest ten tag story i tutaj opisujemy argumenty, czyli to, co w storybooku pojawiało nam się tam na dole do kontrolowania i później już sobie tutaj wrzucamy, tak jak normalnie byśmy na przykład w naszym, nie wiem, Node HTML Twig wrzucili jakiś tam przycisk, czy jakiś tam kartę, to tutaj sobie też wrzucamy te wszystkie rzeczy i dzięki temu powstaje nam odpowiedni JSON, który wyświetla się w Storybook w taki sposób. Czyli mamy, najpierw tutaj mieliśmy te sekcje, odpowiednie tam zagnieżdżenie w katalogach i tak dalej. Tutaj mamy informacje o tym, co się znajduje, jakie są te propsy, czyli możemy na przykład coś zmodyfikować, jeżeli tutaj podmienimy tą treść, to wtedy to się nam zmieni tutaj. Jeżeli na przykład, nie wiem, zmienimy tam nazwę przycisku, to też się coś zmieni. Jeżeli zmienimy na przykład tutaj ikonkę, no to też się nam automatycznie to zmieni. Druga sprawa. No, coś przestało działać. Kolejna sprawa to jest wygenerowanie pliku stories.json. Do tego mamy dwie komendy w Drashu.
Jedna jest do konkretnego już tego naszego twiga, a druga to jest do generowania tych plików JSON dla wszystkich stories, raczej tych twigów, które zawierają w sobie tag stories. I to wygląda tak, że powstaje nam taki plik JSON, który jest zrozumiały dla storybooka. I tutaj mamy na górze informację o tym, gdzie jest nasz Drupal. I ten moduł Storybook on udostępnia taki routing. Tutaj mamy dalej informacje akurat o tych propsach, znaczy jak można tam na przykład zdefiniować. Tutaj są jakieś argumenty, ale to już tam schowałem. I tu jest ciekawa rzecz, bo to jest taki kod. Nie wiem, czy komukolwiek z Was coś to, że tak powiem, przypomina, czy coś mówi, co to może być. Będzie jakiś pomysł? Nie? Dobra. Base 64? Tak jest. To jest Base 64 i to jest zakodowany taki JSON, też w JSONie, który jest przekazywany do storybooka, a w nim znajduje się informacja o tym, jakiego naszego stories chcemy sobie wyrenderować. Czyli to działa w taki sposób, że my w tym pliku JSON dajemy informację do storybooka, gdzie ma wykonać request do naszego Drupala, z jakimi odpowiednimi parametrami, żeby później wyrenderować tego naszego twiga. To wygląda w taki sposób, że mamy tutaj ten cały przydługi trochę adres. Dodatkowo Storybook jeszcze dorzuca od siebie informacje na przykład o tym, co tam ma się znajdować, o tych propsach. I ogólnie rzecz biorąc, gdybyśmy sobie weszli na ten adres, no to wtedy dostajemy tego naszego twiga i dzięki temu wiemy, jak on wygląda sobie w tym Storybooku. I w Storybooku wygląda tak, czyli mamy nasz komponent wyrenderowany w Drupalu, czyli wiemy, że to jest to, co na pewno będzie się wyświetlać później. I w sumie to tak to wygląda, że mamy ten komponent i wiemy, że będziemy mieć dokładnie to samo, co jest później na przykład na produkcji. No i wydaje mi się, że nie ma tu raczej mowy o jakichś różnicach w wyświetlaniu. Jedna rzecz jest taka, że tylko w Storybooku jeszcze trzeba go tak skonfigurować, żeby on wiedział, gdzie szukać tych plików JSON, które zostały wygenerowane przez tą komendę z Drasha. Wydaje mi się, że dobrą praktyką jest dodanie tego naszego Storybooka po prostu do npm-a z Teama. Dzięki temu on będzie w jednym miejscu i później możemy sobie go tam odpalić i nie trzeba będzie jakiejś robić kombinacji, gdzie on ma szukać tych plików. Kolejna sprawa to są testy wizualnych regresji, bo mając już takie gotowe storybooki, jeżeli sobie przygotujemy, to możemy użyć narzędzia Chromatic, które służy akurat do wykonywania takich testów. I ono się dosyć fajnie integruje ze Storybookiem, bo wystarczy w sumie tylko z Chromatica dodać klucz API, dodać go do projektu naszego, do npm-a. I tam jest odpowiednia komenda, którą na przykład możemy sobie użyć w naszym CI-u. I dzięki temu na przykład w GitHubie jest informacja o tym, że wszystko tam się udało, albo się nie udało, albo są wykonywane jakieś tam jeszcze te testy w tym Chromaticu. I później jak sobie wejdziemy już do naszego tego panelu w Chromaticu, mamy informację o tym, co się zmieniło. Tu jest widać, to jest to, co na przykład jest teraz, to, co było kiedyś. Albo nie, to jest to, co było main. Tak, to jest to, co jest w mainie, czyli to, co jest teraz na produkcji, powiedzmy. Tutaj mamy jakiś tam branch improve button i dzięki temu wiemy, że tu nastąpiły takie zmiany. Jeżeli nam to się podoba, to wtedy w Chromaticu sobie to zatwierdzamy, a jeżeli nie, no to wiemy, że coś się zepsuło i zanim puścimy te zmiany na produkcję, to trzeba to poprawić. I w sumie
na koniec takie podsumowanie. Wydaje mi się, że te komponenty to jest fajna sprawa. I na pewno ułatwi to pracę osobom, które nie mają za dużego pojęcia o takich naszych tych drupalizmach, całym systemie renderowania. Nie wiedzą do końca, jak na przykład tam coś dodać. Wystarczy jedna osoba, która powie, że hej, tutaj możesz wstawić taki komponent i ona wtedy już sobie może ta osoba działać nad tym komponentem i to jest tak jakby możliwe, dużo łatwiejsze. Sama instalacja i konfiguracja tego modułu Storybook, jak widzieliście, jest super łatwa. Łatwa jest też integracja Storybook z Drupalem, dzięki temu, że te JSON-y po prostu same praktycznie powstają. Testowanie też jest łatwe, dzięki temu, że możemy sobie użyć tego Chromatica. Wiadomo, że to jest jakieś tam narzędzie płatne, ale są jakieś darmowe plany z tego, co kojarzę. I kolejna sprawa to na przykład polecam Wam rzucić okiem na taki szablon Radix. To jest team oparty o Bootstrapa i tam już są w template'ach jeszcze, że tak powiem, tych starych drupalowych, czyli na przykład jest template node HTML twig, to tam jest odwołanie do komponentu node i dzięki temu już możemy sobie od razu zmieniać ten komponent. Z tego co kojarzę, to tutaj chyba chłopaki z Droptiki robili Dropplera na Radixie, więc jeżeli ktoś tam na przykład ma Dropplera, to może sobie spróbować łatwo to zintegrować. I też no jeszcze tutaj polecam ten link na temat tego, w jaki sposób używać tego Single Directory Components. Jedna tylko rzecz co do tej samej integracji, bo tak jak Wam pokazywałem, tam jest w tym pliku JSON jest informacja, gdzie znajduje się serwer i jakiego komponentu ma używać. Jeżeli chodzi o integrację z Chromaticiem, to Chromatic działa w taki sposób, że on dla każdego, powiedzmy, release'a naszych jakichś tam zmian tworzy kolejny storybook, tylko ponieważ tutaj mamy zdefiniowany adres, na przykład, nie wiem, powiedzmy do środowiska jakiegoś tam testowego, to poprzednie storybooki też będą się odwoływać do tego środowiska testowego, na którym mamy już nowe zmiany. Więc przeglądanie całego takiego storybooka, powiedzmy w starej wersji, będzie powodować, że i tak będziemy przeglądać storybooka nowej wersji, drupalowej, ale te informacje o tych zmianach, regresjach i tak dalej, one tam są zapisywane jako zrzuty ekranu, więc to będzie się tam, to będzie widoczne, więc będzie można sobie sprawdzić, jakie tam były regresje i tak dalej. No i to by było na tyle. Jakieś pytania? Ja mam pytanie odnośnie tego modułu Storybook. Czy on integruje się, jak działa tylko i wyłącznie z Single Directory Components, czy tak naprawdę z każdym twigiem w naszej templatce, który ma Storybook? Wiesz co, nie patrzyłem dokładnie, ale on szuka tych tagów story i stories w tych twigach. No by trzeba było rzucić okiem na to, w jaki sposób ta komenda drasha tam działa. Ale myślę, że tam na pewno w kodzie znajdziesz odpowiedź. To dzięki bardzo za uwagę.